Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad zrazy. Zrazy z mięsa wołowo-wieprzowego i będą zawijane, w środku będą miały paprykę i ogórka kiszonego. Zrazy będą w sosie. Łatwe i bardzo pyszne danie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, to nie opuszczą Cię żadne fajne przepisy, także teraz masz na to czas. I co nam będzie potrzebne? Już mówię. Pół kilograma mięsa wołowego mielonego, pół kilograma mięsa z łopatki wieprzowej, też przemielone. Do tego około 4 malutkich ogóreczków, jedna mała papryczka żółta i jedna mała papryczka czerwona. Oczywiście kolor papryki możecie dać sobie jaki chcecie. 2 łyżeczki musztardy, jakiej lubicie. Około 150 ml wody z ogórków kiszonych. Nie może być to woda z ogórków korniszonów, nie, tylko kiszone ogórki. Do tego 1 duża cebula lub 2 małe. 3-4 ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 4-5 ziarenek ziela angielskiego i 4-5 ziarenek jałowca. Ja tutaj już namoczyłam sobie, to są 4 kromki takiego chleba pszennego, razowego. Może być to też bułka pszenna albo bułka razowa. Taka zwykła jedna kajzerka. Do tego ja będę używać przyprawy do mięsa mielonego. Jeżeli nie macie przyprawy do mięsa mielonego, to już Wam mówię skład i można sobie po prostu dodać po troszeczkę każdej tej przyprawy. Jest tutaj czosnek, jest tu cebula, papryka słodka, gorczyca biała, nasiona kolendry, marchew, majranek, pieprz czarny, kminek, cukier, kolendra, chili, tymianek i natka pietruszki, ziele angielskie. To wszystko. Ja po prostu się wspomogę taką gotową przyprawą. 2 jajka, około pół litra do litra, wszystko zależy jak będziemy pod przykryciem, czy nam szybciej wyparuje bulion, czy przykryjemy i nie wyparuje, ale tak mniej więcej od pół litra do litra bulionu. Jeżeli nie macie bulionu, to może być zwykła woda, oczywiście gorąca. Bulion może być wołowy, ale może być też drobiowy. Sól, pieprz, wiadomo, przyprawy i ja będę zagęszczać później sos taką robioną moją mąką przypalaną. Na taką mąkę przypalaną oczywiście pierwszy komentarz pod filmikiem będzie link, jak to robię. I zaczynamy. Na razie sobie to odkładam, bo będziemy robić mięso. Tutaj mam już zalane, mięciutkie, odcedzę po prostu. Wycisnę z kromek chleba wody, żeby już nie było. Odciśnięte to jest mniej więcej tyle. Daję tutaj do mięsa. Dajemy 2 jajka. To na razie odstawiamy. Przyprawę naszą około, ja wiem, 1,5 łyżeczki, 2 łyżeczki. Dajemy przyprawę naszą około 1,5 łyżki. Do tego dodajemy musztardę, 2 łyżeczki musztardy i dodam przeciśnięty czosnek. I będziemy wyrabiać nasze mięso. I już Wam mówię, bo widzę właśnie, że troszkę mi nie nagrał aparat, ale nic takiego nie robiłam, co bym musiała Wam pokazać. Jedynie co, to muszę powtórzyć to, co mówiłam wcześniej. Wyrabianie mięsa
musi trwać około 10 minut. Jeżeli dobrze wyrobicie mięso, one na pewno nie będzie Wam się rozwalać w czasie pieczenia na patelni, a później gotowania w sosie. Jeżeli farsz wyjdzie Wam za suchy, wystarczy dodać troszkę lodowatej wody z kranu, niedużo. Jak to się nazywa? Także ja zabieram się, dalej będę wyrabiać farsz i tak jak mówię, około 10 minut, aż mięso puści taki swój naturalny klej. Także ja będę wyrabiać. Widzimy się za 10 minut. Moje mięso już jest dobrze wyrobione. O. Zresztą widać, że fajnie się klei. O. Pokroję teraz ogóreczki i paprykę w takie drobne słupki. Wszystko pokrojone w takie drobniutkie słupki. Odstawię sobie tutaj na bok. Od razu też pokroiłam, patrzcie, tak bardzo drobniutko cebulę. Też ją sobie odstawię na bok. O. I będziemy robić nasze zrazy. Możecie robić większe, mniejsze, jakie tylko chcecie. Zwilżamy ręce wodą. Mąka zwykła, pszenna. O. I dzielimy sobie na porcje pierw nasze mielone, żeby wszystkie mniej więcej były takie same. Ja robię pierw takie kulki. Wyszło mi równych takich 8 kulek i teraz z tych kulek będziemy robić nasze zrazy. Moczę ręce w wodzie. O, już pokazuję. Pierw musimy zrobić taką kulkę, żeby ona się fajnie trzymała. O, widzicie? Na środku robię taką dziureczkę. O. Jak jest mięso wyrobione, to one nam nie pęka w ogóle. I nakładamy ogóreczki, paprykę. Jeżeli chcemy coś innego, można oczywiście coś innego. O. Tak. I zamykamy w ten sposób. Tak. Ręce, jeżeli nam się tu nie chce kleić, ręce moczymy cały czas w wodzie. O. Wtedy nie klei nam się do rąk i mięsko fajnie się skleja. Zaraz zobaczycie. O. Troszkę spłaszczam i obtaczamy w mące. Tak. O. I odstawiam. I tak będę robić każdy. Znów ręce w wodzie zimnej. Jeszcze jeden zrobimy razem. Toczymy, żeby kulka się razem zrobiła taka zwarta. Znów w wodzie. O. Tak. Teraz tak. O. O. Rozpłaszczamy. Widzicie, one się ładnie trzyma. Dlatego, że jest dobrze wyrobione. Tu robimy taki rowek. Tak. I nakładamy sobie to, co chcemy.
Może być to korniszon, może być pieczarki. O. Tak. I tak. I zamykam. O. Tak. Ręce znów do wody. O. I znów musicie właśnie kontrolować. O. Jak będzie woda, to one nie będą tu suche i będą się fajnie zamykać. O. I w mące. Tak. I tak robimy z każdym. No, ja już wszystkie zrobiłam. Obtaczam dalej w mące. O. I kładziemy na rozgrzany tłuszcz. Jaki możecie? Może być to olej, może być to smalec, może być to masło klarowane. Ja mam troszkę jeszcze, kto ogląda moje kanały, to wie, że robiłam smalec z gęsiny i ja będę smażyć na smalcu z gęsi. O. Obsmażamy z każdej strony do zarumienienia. I po kilku minutach przewracamy na drugą stronę. I pieczemy też kilka chwil do zarumienienia. Gdy nasze zrazy już się troszkę podpiekły po drugiej stronie, dodaję między zrazy cebulę, którą żeśmy drobno pokroili. I będę piekła jeszcze około 2 minut. Tak by cebula nam się zeszkliła. Gdy cebulka nam się już zeszkliła, o, lunetki są fajne. Jak są dobrze wyrobione ciasto, to nic nam się nie rozwala. No oczywiście nie dziabiemy tutaj widelcem, bo wtedy tak, to wtedy porozwalamy. Ale o, cebulka już jest fajnie. Dobra. I wlewamy tutaj nasz bulion. Dlatego jeszcze nic tu nie solimy. Bo ja bulion mam już posolony, doprawiony. I wlałam tutaj pół litra bulionu. Na malutki skręcam, na malutki gaz. Wody z ogórków jeszcze nie nalewamy. Dajemy na malutki gaz i będziemy dusić, tak, na malutkim ogniu, gotować, dusić na malutkim ogniu około 30-40 minut. Ja po 15 minutach, bo widzicie, nasze zrazy wystają i one mają tak wystawać. Po 15 minutach, bo po prostu jeżeli zalejemy całość bulionem, za dużo będziemy mieli sosu. Sos będzie wodnisty, niesmaczny, nie taki bardzo esencjonalny, więc im jest troszkę mniej sosu, tym jest lepiej. Za 15 minut teraz po prostu przykryję pokrywką na malutki ogień. Po 15 minutach przyjdę i każdego zraza odwrócę w drugą stronę. I znów będę gotować pod przykryciem 15 minut. O, w ten sposób. Także widzimy się za pół godziny. No i po 30 minutach, słuchajcie, wlewam teraz naszą wodę z kiszonych ogórków. Tak, ona doda bardzo fajnego smaku. I już teraz bez przykrycia na malutkim ogniu około 10 minut. Po 10 minutach
wyciągłam, patrzcie jakie ładne nasze zraziki, tak, a tu zrobimy, troszkę zaklepiemy mąką. To ile damy mąki, wszystko zależy jak bardzo chcecie mieć gęsty sos. Ja dam takie 2 łyżki mąki. Do tego minimalnie, aby tylko się wdało rozpuścić mąkę, zimnej wody, niedużo, abyśmy tylko wymieszali. Tak, fajnie się wymieszał. Gdybyśmy chcieli właśnie, żeby tu sos był jeszcze ciemniejszy, dodajmy sosu sojowego ciemnego tutaj. Tylko uważajmy, żeby się nie okazało, że będziecie mieli zasłonę, bo dodawaliśmy tu oczywiście wodę z ogórków, no i ja dałam swój bulion. Wyłączyłam gaz i zaleję naszą mąką. I teraz zapalę gaz. I czekam, aż się zacznie gotować. Gotujemy około 2-3 minut, żeby nasza mąka się zaparzyła. I sos nam wtedy zgęstnieje. No, po kilku minutach, słuchajcie, sos mi się zagęścił. Jeżeli chcecie bardziej gęsty sos, oczywiście można dać troszkę więcej mąki. Ja nie daję. Dlaczego? Dlatego, że tych zrazików, takich roladek mam tak dużo, że ten sos zostanie mi jeszcze na jutro. A jeżeli on będzie do jutra, to on jutro jeszcze bardziej zgęstnieje. I teraz wkładam sobie rolatki tutaj. Nasze zraziki, rolatki, jak zwał, tak zwał, ale pyszne. I słuchajcie, z czym będziecie podawać? Można podać z ziemniaczkami, można podać z kaszą, można podać z kopytkami. Tu jest dowolność. Ja już próbowałam swój sos i ja już niczym nie będę więcej doprawiać. Sam właśnie woda z ogórków i mój bulion był na tyle doprawiony, że ja już po prostu niczym nie muszę doprawiać, ale wy musicie spróbować właśnie, czy dodać jeszcze soli, pieprzu, a może sosu sojowego. Pięknie pachnie, także polecam takie zraziki, takie rolatki na obiad i życzę wam smacznego. Jak się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!